Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Minął kolejny wesoły tydzień i mamy ponownie przegląd wiadomości z świata giereczkowa, z giereczkowa tak naprawdę. Chyba najważniejszą wiadomością, to jest w ogóle absurd dzisiejszych czasów, najważniejszą wiadomością z zeszłego tygodnia było to, że była zapowiedzi GTA 6. I ludzie się jarają tym, że będzie zapowiedź zapowiedzi, że ktoś tam na Twitterku wrzucił, że będzie zapowiedź GTA 6. Ogólnie pierwszy trailer, jak mniemam, niektórzy mówią, że pojawi się w grudniu i będzie to z okazji obchodów 25-lecia Rockstara. No powiem tak, no wiecie, no jak większość ludzi, myślę, czekamy na to GTA, bo jesteśmy ciekawi, co z tego będzie i jak to w ogóle będzie wyglądało. Te przecieki, które pojawiły się jakiś czas temu, te fragmenty gameplayu, na których mogliśmy zobaczyć, jak to się gra, no powiem Wam, że ta GTA, jeżeli to będzie tak wyglądało, bo to może wyglądać lepiej, ale z tamtych przecieków gra raczej nie wyglądało jakoś tak, powiedzmy, nie było takiego przeskoku pomiędzy piątą częścią a szóstą. No zobaczymy, no tutaj już natworzyło się masa różnych legend na temat GTA 6, że będzie na 100 godzin i tak dalej. No, czy będzie na 100 godzin, czy nie, to zobaczymy, natomiast no, nadal jeszcze nie mamy ani jednego trailera. No i też wiecie, no samo to, że się pojawi trailer, no to oznacza, że i tak na tą grę jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Aczkolwiek szanuję Rockstar za to, że oni zawsze bardzo tak podchodzą do hypowania na grę bardzo spokojnie. Znaczy wrzucą trailer i potem długo nic się nie dzieje, potem znowu coś tam pokażą i tak dalej. W każdym razie zobaczymy. No jak myślę, jak większość graczy, wszyscy czekają na GTA 6, bo wszyscy są mega ciekawi. Przypominam, że GTA 5 pojawiło się jeszcze na konsoli PlayStation 3. Także mieliśmy już, w zasadzie ta gra się pojawiła na 3 generacjach, słuchajcie, więc myślę, że to jest czas, żeby pojawiło się na kolejnej generacji, aczkolwiek trzeba oddać, że globalnie, łącznie gra sprzedała się w 185 milionach kopii, słuchajcie, to jest jakiś absurd w ogóle. Nie wiem, czy jakakolwiek gra się sprzedała w takim nakładzie, ale no naprawdę, tylko że mówimy tutaj oczywiście o 3 generacjach i oczywiście nie tylko na PlayStation, ale jeszcze dołączamy do tego Xboxa, PC-ty, także no ale i tak, wynik kurczę robi wrażenie. Z okazji N7, czyli 7 listopada, to jest ten dzień, jak to mówią, Mass Effect. Pokazano trailer nadchodzącego Mass Effect 5, z którego tak naprawdę nic nie wynika. Cały trailer trwa jakieś 30 sekund i pokazuje tylko, że jakaś postać sobie idzie korytarzem, idzie sobie i tyle. I nie wiadomo, kto to jest, bo ma maskę. Nie wiadomo, kim ta postać jest. Niektórzy mówią, że to żeńska wersja Commander Shepard, natomiast nie do końca wiadomo, o co w tym trailerze chodzi. No wiemy, że kolejny Mass Effect gdzieś tam powstaje. Poprzednia odsłona, czyli Andromeda, nie spodobała się graczom. Ja akurat bawiłem się nieźle, powiem Wam. Owszem, no graficznie była bieda i animacyjnie, ale ogólnie sama gra była całkiem w porządku. No i cóż, no, czekamy na tego Mass Effect 5, co ja powiedziałem 7, N7 mi się pomyliło. Mass Effect 5, która mam nadzieję, że powróci na te prawidłowe tory Commandera Sheparda, bo przyznam, że te pierwsze 3 części były super. Jak nie lubię takich gier, normalnie nie przepadam. Coś mnie kiedyś właśnie, nie pamiętam, chyba na Xboxie, chyba 360, coś mnie przekonało, żeby zagrać i wsiąkłem. Powiem Wam, że gra była naprawdę świetna. Potem jak wyszedł remake, czyli chyba na PlayStation 4 to wyszło, tak, to też wszystkie części skończyłem jeszcze raz z wielką przyjemnością i uważam, że są to naprawdę mega fajne gry, więc czekamy na kolejną odsłonę. Pojawiło się kilka nowych informacji na temat Assassin's Creed Red. Według, oczywiście to są wszystko plotki, nie wiadomo, tak? Natomiast zapowiedziano, że mapa będzie większa niż w Valhalli, ale mniejsza niż w Odyssey
Nie jest to dobra wiadomość, bo to niestety myślę, że wielu graczy, i wiem, że tak jest, wielu graczy odstrasza już na starcie informacja, że gra jest na przykład na 100 godzin. To większość graczy powie, no to ja nie mam tyle czasu, żeby kupować, żeby grać w tą grę, więc tego nie kupuję. I myślę, że to jest problem. Czyli troszkę Ubisoft po Mirage'u, który miał być taką odskocznią, wraca do swojej starej gadki i śpiewki, czyli duże mapy z masą znaczników, powtarzalnymi rzeczami i po prostu cały czas więcej, tylko więcej ciągle tego samego. Zobaczymy, co z tego będzie. Przypominam, że mamy tutaj mieć dwie postacie. Jedna to będzie kobieta i to jest Naoi. Natomiast drugą jest czarnoskóry samuraj Yasuke. Faktycznie ten samuraj był. Jest to postać historycznie udokumentowana. Aczkolwiek nie wiem, czy tak, jest udokumentowana, gdzieś tam czytałem na Wikipedii. No powiedzmy sobie szczerze, tutaj będzie miało Assassin's Creed Red przede wszystkim bardzo silnego konkurenta w postaci Ghost of Tsushima, który pojawił się już kilka lat wcześniej, ale Ghost of Tsushima zrobił naprawdę gra była taką potężną historią o samurajach, można powiedzieć, że taką, do której będą wszystkie inne gry przyrównywane. No i tutaj będzie Assassin's Creed Red, na pewno spotka się z porównaniami do Ghost of Tsushima, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Powiem tak, no zobaczymy, tak, ogólnie Ubisoft bardzo fajnie umie przenieść te historyczne dzieje na grę, to znaczy na przykład lokacje, postacie, ubiory, to wszystko jest świetne. Natomiast no, Ghost of Tsushima też to zrobił i zrobił to masakrycznie dobrze i zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę. No i zobaczymy, czy Ubisoft będzie w stanie podnieść jeszcze bardziej tą poprzeczkę, no bo jednak porównania obydwu tych tytułów będą jak najbardziej no będą po prostu będą musiały być porównania, bo trochę nie ma zbyt wielu takich gier z otwartym światem o samurajach, więc na pewno tych porównań się tutaj nie uniknie i na pewno gracze będą patrzeć, kto zrobił lepiej. Premiera Call of Duty Modern Warfare 3 już za nami. Oceny na Metacriticu nie powalają. 53 na 100, chociaż chyba jeszcze, czekajcie, zobaczę, czy coś się zmieniło od ostatniego czasu. Nie, już jest 50 na 100, ok, było 53. Wśród krytyków 50 na 100, wśród graczy 1,4 na 100, czyli jakiś totalny absurd. Znaczy tak, na pewno nie dowiózł do końca singiel. On ma dobre momenty, ale powiedzmy sobie szczerze, na 5 godzin gameplayu tych dobrych momentów zdecydowanie powinno być więcej. Według mnie jednym z problemów singla w Modern Warfare 3 są te otwarte mapy, gdzie mamy jakieś zadanie typu zniszcz 3 helikoptery. To jest jakby całkowicie zanegowanie całej idei singla Call of Duty, który jest oskryptowany, jest liniowy, jest po prostu fajny, na rzecz taniego rozwiązania. Wrzucamy was w mapę, macie zadanie i radźcie sobie. Niestety tutaj ten element wydaje mi się pogrzebał singla. Brakuje w nim też więcej kontrowersji, bo tak naprawdę ten Modern Warfare 3 to połączenie starego Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3 i nie ma tych emocji, które były w klasycznych odsłonach. Grom brakuje trochę takiego pazura, które było w Modern Warfare 2 i jednej akcji, o której myślę, że wiecie, o której mówię, bardzo takiej emocjonującej, emocjonalnej. Też ta akcja w Modern Warfare 3 tym nowym jest, ale powoduje tylko niestety i gramy dalej. Recenzja, słuchajcie, Call of Duty Modern Warfare 3 pojawi się prawdopodobnie a to zaraz powiem zresztą, w tym tygodniu będę to robił. Natomiast powiem wam tak, cały weekend spędziłem w Call of Duty na multi grając i powiem wam tak, no co by nie mówić, multiplayer nadal jest świetny. Owszem, to są cały czas jakby to samo. Z internetu wyczytałem, że mapy w Modern Warfare 3 to tylko przerobione mapy z Modern Warfare 2. Tego nie wiem, bo chyba w Modern Warfare 2
W multi nie grałem, więc dla mnie wszystko było nowe, bo ja ostatni raz w multi tak bardziej to grałem w Vanguarda, więc powiem wam, że no jest, multi potrafi naprawdę wciągnąć, nie? I ja jako nie jestem graczem, który gra w multi, muszę przyznać, że siła przyciągania, żeby jeszcze jeden meczyk, jeszcze jeden i jeszcze jeden jest niesamowita. Natomiast według mnie to, co spieprzono, kolejną rzecz, którą spieprzono w Modern Warfare 3, to tryb zombie. Nie podoba mi się, ale o tym dowiecie się z recenzji. Tak czy tak, no zaczęły się już tłumaczenia, dlaczego wyszło tak, jak wyszło. I oczywiście już jedni zaczynają zwalać winę na innych i teraz jest przerzucanie piłeczki, czyja to wina, że tak wyszło, jak wyszło. Nikt nie chce wziąć winy na siebie, tylko wszyscy sobie teraz przerzucają się jedni na drugich, co to tam się, dlaczego tak się stało, tak? Jedni mówią, że to miała być jakaś mniejsza produkcja, inni, że za krótki czas z tego, no wiadomo, jak się coś spieprzy, to potem ciężko znaleźć winnego, bo wszyscy uważają, że to nie ich wina, tylko wina kogoś innego. Także zobaczymy jak to się rozwinie, natomiast no widać, że pomimo negatywnych ocen i bardzo niskich ocen na Metacriticu, gracze grają. I powiem wam, że grając w multi naprawdę nie było problemu, że ze znalezieniem, serwery wypełnione po brzegi, zawsze pełna liczba graczy na każdym trybie jest, więc no też to jest tak, że gracze dają niskie oceny, płaczą, narzekają, ale i tak odpalają i tak dalej grają. Także tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Część teraz hardware'owa. Mała ciekawostka, wielu może to umknęło, ale Valve zaprezentowało nową wersję Steam Decka z ekranem OLED. Co ciekawe, ta wersja jest tańsza niż ta wersja z LCD była na premierę, także jest ona w lepszej cenie. Mam tutaj ściągę 512 GB, kosztuje 2599, a Steam Deck z 1 terabajtem pamięci kosztuje 3099. Jeżeli jeszcze nie przekonaliście się do Steam Decka, to może teraz właśnie Was przekona to, że mamy tutaj ekran OLEDowy i na pewno wygląda to świetnie. Dobrą wiadomością też jest to, że skoro wychodzi nowa wersja Steam Decka, te stare będą w niższej cenie i faktycznie już tam na używki, na Allegro, na Elixie możecie kupić nawet po 1500 zł. Także jest tutaj już jakaś akcja, że te Steam Decki możecie kupić sobie taniej, w lepszej cenie. Mój Steam Deck tak naprawdę pograłem w niego tylko kiedy robiłem recenzję i od tamtego czasu, kiedy powstał film z recenzją, swoją drogą kontrowersyjną, jak się okazało, że wiele osób nie podziela mojej opinii, ale to tak jak mówię, to nie jest żadna recenzja, nie jest obiektywna i dla mnie jest to recenzja subiektywna, patrząca z mojego punktu widzenia i dla mnie osobiście to dość niepotrzebny gadżet i faktycznie po zrobieniu recenzji od tamtego czasu Steam Deck jest w szafie, w pudełku i nigdy więcej już go nie wyjąłem. I nie wiem, czy go sprzedam, czy po prostu tak jak iPhony teraz jedynki w dobrej cenie, przytrzymam go 20 lat w szafie i za 20 lat sprzedam za $1 milion w stanie nówka funkiel nieśmigana od kobiety, także zobaczymy. No, ale w każdym razie, jeżeli macie ochotę, jeszcze nie zdecydowaliście się na Steam Decka, no przypominam, że Steam Deck to oprócz tego, że możemy grać sobie w gry ze Steama, jest też fantastyczną platformą do emulacji. Prawdopodobnie wraz z Asus ROG Ally to najlepsze przenośne maszynki do emulacji, więc jeżeli szukacie czegoś, żeby pograć sobie w retro gierki, no to Steam Deck albo Asus ROG Ally powinny być na waszym tutaj radarze, żeby sobie się z nimi zapoznać. Rozebrano pierwsze PlayStation 5, powiem wam tak, znaczy te mini, tak, slimki, powiem wam tak, no tak patrzę na to zdjęcie, na te slimki, no okej, no jest lekko mniejsza, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jest super mniejsza ta konsola, nie wiem ile ona jest mniejsza, 10 cm, pewnie nawet nie. W każdym razie, no mamy tutaj jakby rozebranie całej tej konsoli. Zaskoczeniem dla mnie jest natomiast to, że nie ma różnicy w poborze energii. Zawsze te slimki, te konsole w wersji slim miały to,
że pobierały mniej energii i wydzielały mniej ciepła. Okazuje się, że tutaj tak nie ma. Okazuje się, że i pobór prądu, i emisja ciepła jest dokładnie taka sama jak w dużej PlayStation 5 w premierowej. Także trochę nie wiem, czy jest sens, powiem Wam. Jeżeli posiadacie na pewno starą konsolę premierową, no to absolutnie nie widzę sensu przesiadania się na Slimkę. Jeżeli nie posiadacie, no to normalnie bym powiedział, że ja bym brał Slimkę z tego powodu, że jest mniejszy pobór mocy i mniej ciepła się wydziela, ale widzimy tutaj, że tak wcale się nie dzieje, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle brać to pod uwagę, tak? Natomiast no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja to powiem szczerze, że troszkę liczyłem na to, że właśnie ten pobór prądu będzie mniejszy przy wersji Slim, ale okazuje się, że nie. Także zostawiam Was na razie z tym tematem. Jeżeli jesteśmy już przy temacie PlayStation, pokazano, znaczy właściwie już możemy zamawiać PlayStation Portal, czyli jest to pad z wbudowanym ekranem. I tutaj jeszcze dodam, że wiele osób nadal uważa, że jest to autonomiczna konsola. Nie jest to autonomiczna konsola. To nie jest odpowiedź na Asus ROG Ally, ani tym bardziej na Steam Decka. Jest to jedynie sprzęt, który pozwala strumieniować wideo z Waszej konsoli. Odpalacie sobie Waszą konsolę PlayStation 5 i obraz jest strumieniowany na Portala. I dzięki temu na przykład żona ogląda sobie Gotowe na wszystko, a Ty sobie śmigasz na Portalu w, nie wiem, w Alana Wake'a, czy tam w Call of Duty, czy w co tam chcesz. I to tylko do tego służy, tak? Jeżeli wyjdziesz ze swoją konsolą, z Portalem z domu i pójdziesz na grzyby i nie będziesz miał dostępu do swojej sieci Wi-Fi, no to nie będziesz już miał możliwości grania w grę, którą odpaliłeś na konsoli. Także pamiętajcie o tym, bo wiem, że wiele ludzi nadal nie wie, na czym ten portal ma polegać. Cena jak dla mnie na to urządzenie jest dosyć wysoka. Zapalę sobie światło, bo widzę, że się było ładne słoneczko i się skiepściło. Dobra. Cena za sprzęt wcale nie jest niska. 1000 zł to w mojej opinii dość dużo. Zwłaszcza, że... No ale też pamiętajmy, że 1000 zł to dużo, dużo, faktycznie dużo. Zobaczymy jak to się przyjmie, bo z tego co widzę, to w Japonii, w Stanach Zjednoczonych sprzedało się to na pniu, już nie można tego nabyć normalnie, tylko jakby z drugiej ręki, także dużo ludzi narzekało, a okazało się, że jest to potrzebne, tak? Zobaczymy jak to będzie w Polsce. No myślę, że tutaj ta cena 1000 zł za rzecz, która tylko strumieniuje rozgrywkę z jednego sprzętu, to jest dużo, ale zobaczymy, rynek to nasz zweryfikuje, czy dużo, czy mało. No i w sumie ostatnią informacja jest bardzo fajny wywiad z Jensenem Huangiem, CEO Nvidia, w którym głównie na przykład był poruszany temat sztucznej inteligencji i troszkę się to pokrywa z tym, co ja mówiłem wcześniej. Znaczy, ja uważam, że akurat Jensen Huang, który obrał strategię rozwoju kart graficznych Nvidii na przyszłe lata w oparciu o sztuczną inteligencję, według mnie zrobił dobrze. Jest to jakby przyszłość faktycznie, bo nie można w nieskończoność zwiększać poboru prądu, wydzielania ciepła po to, żeby te karty były mocniejsze w natywnym generowaniu grafiki. I sztuczna inteligencja jest jakby tutaj według mnie tą możliwością, która umożliwi zrobienie więcej niższym kosztem, tak? Czyli niższym kosztem poboru mocy i wydzielania ciepła. Wiele osób się ze mną nie zgadza. Uważają, że dla nich karta graficzna powinna natywnie renderować klatki. Ok, tylko to jest właśnie to, co mówiłem już wielokrotnie. Pewnie będzie może coś takiego zrobić, tylko w momencie, kiedy karta zacznie pobierać 1 kW energii, żeby natywnie generować obraz w 4K czy tam w 8K w 60 klatkach, no to już tak fajnie nie będzie, bo tak naprawdę to już nie jest problemem, kogo będzie stać na tą kartę. Problemem będzie, kogo będzie stać, żeby na takiej karcie grać, żeby płacić potem za prąd. Zwłaszcza w dobie kryzysów energetycznych jest to dość istotne. Także Jensen Huang, wydaje mi się, że tutaj idzie w znaczy sama Nvidia obrała tą dobrą stronę rozwoju sztucznej inteligencji i tak naprawdę
pójście w tą natywne generowanie klatek jest troszkę ślepą uliczką jak dla mnie. Natomiast ta sztuczna inteligencja faktycznie troszkę odciąża te karty i pozwala jakby iść w nową drogę. Tak? Zobaczymy, co oni dalej będą kombinować, bo powiem tak, te wszystkie technologie, które są aktualnie, czyli w DLSS 3.5, które pewnie już Nvidia ma tam już opracowane DLSS 8 na przyszłość, natomiast te wszystkie pomysły, które do tej pory Nvidia miała, były naprawdę spoko. I to, że to DLSS działa, znaczy generuje w niższej rozdzielczości klatkę i ją potem upskaluje, to też się faktycznie sprawdzało. Generowanie dodatkowych klatek też się sprawdza. Oczywiście mamy tutaj większe opóźnienie i tego się nie da ominąć. I te wszystkie Nvidia refleksy, cuda niewidy, nie ominiesz tego, bo faktycznie jeżeli pomiędzy natywne klatki są wkładane klatki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no to opóźnienie będzie i nie ma fizycznie możliwości, żeby to opóźnienie zmniejszyć i to będzie, tak? Natomiast ciekawy jestem, co będzie dalej, nie? Bo to już jest jakby ten DLSS 2 i DLSS 3 i 3,5, one są razem ze sobą łączone, czyli nie dość, że masz klatkę w niższej rozdzielczości, to jeszcze dodatkowo masz generowane pomiędzy tymi klatkami w niższej rozdzielczości, masz jeszcze generowane klatki dodatkowe, także ciekawa sprawa ogólnie z tą Nvidią i ja powiem Wam, że mnie to bardzo interesuje. Wiem, że niewiele osób to jakoś tam, a mnie tam to interesuje. Ja tam lubię sobie o tym poczytać i pogdybać, co by było gdyby. Dobra, co nowego u mnie? Wiecie co, fajna rzecz. W sumie miałem Wam to jeszcze nie pokazywać, ale pokażę Wam, bo wreszcie mi się udało to zebrać. Taka mała ciekawostka. Większość z Was zna pewnie Mortal Kombat Armageddon w wersji na PlayStation 2. Wreszcie udało mi się zebrać, bo tak naprawdę oprócz zwykłej wersji pojawiła się też wersja premium. Tu mam wersję premium, która była w Steelbooku. I tak naprawdę wersja Mortal Kombat Armageddon, której szczerze mówiąc nienawidzę, dostała aż 4 różne Steelbooki. I udało mi się wreszcie je wszystkie zebrać, bo brakowało mi zawsze jednej, ale wreszcie udało mi się ją dorwać. Więc mamy tradycyjny Steelbook Mortal Kombat z logiem, to jest oczywiście, tak jak mówię, Steelbook. Mamy wersję, czekajcie, tą najrzadszą pokażę na końcu. Mamy wersję Kano z Sonią Blade, to też jest oczywiście Steelbook. Mamy jeszcze Goro i Johnny Cage. I mamy ostatnią, najrzadszą Shao Kahn i Sindel. Ciekawa rzecz w ogóle. Ja przyznam szczerze, że miałem 3, ale tej ostatniej zawsze mi brakowało właśnie z Shao Kahnem i wreszcie udało mi się ją zebrać. Także jestem szczęśliwym posiadaczem wszystkich 4 Steelbooków w wersji premium z Mortal Kombat Armageddon. Nie wiem, czy to jest powód do dumy, bo pewnie nigdy w te gry nie będę grał, bo ja nie lubię ogólnie Armagedona, ale chciałem zawsze to mieć. Dobra, co w tym tygodniu? Przede wszystkim większość z Was się pyta, kiedy pojawi się Yakuza. Już wyjaśniam, co się stało. Wystosowałem zapytanie o kod do Segi UK, bo nie ma oddziału Sega Polska. Oni powiedzieli spoko, zapisujemy i tyle. I co się okazało? Myśleli, że chodzi mi o nową Yakuzę 9, czyli tam Like a Dragon, ten co będzie... No nie ta Yakuza, ta Yakuza turowa, tak? I szczerze mówiąc, czekając na to, już się trochę zirytowałem, mówię, nie, no kupię sobie tą Yakuzę. No i ją kupiłem sobie, wersję fizyczną i okazało się, że kolejny tu problem wynikł, którego też nie byłem świadom, że wersja fizyczna w Polsce jest niedostępna i oni tą wersję fizyczną sprowadzają ze Stanów, więc koniec końców jest tak, że nie mam ani wersji cyfrowej, może dzisiaj uda się ten kod wysępić, bo znowu rozmawiamy z Segą, że chodziło nam o tą właśnie Yakuzę The Man Who Erased His Name, albo po prostu poczekam na wersję fizyczną, którą dostanę pewnie na dniach, możliwe, że w tym tygodniu i dopiero zacznę w nią grać. I dopiero wtedy recenzja się pojawi. Trochę tak to wynikło, nie wiem czy z mojej winy, no żeśmy się nie dogadali po prostu, tak? Natomiast ta wersja fizyczna Yakuzy nie jest dostępna, w Polsce była dostępna tylko w jednym sklepie i w zasadzie nigdzie jej nie kupicie aktualnie już, bo już się chyba wyprzedało wszystko. Także będzie to dosyć rzadka rzecz, zwłaszcza, że jest też edycja limitowana, kolekcjonerska, którą właśnie ja sobie zamówiłem, no ale czekam nadal, aż ona przyjdzie. W tym tygodniu na pewno pojawi się recenzja Call of Duty, możliwe, że wrzucę ją jutro,
Mam już ogranych sporo godzin w multi i myślę, że mogę spokojnie już powiedzieć to, co myślę o trybie multi, o trybie zombie, o singielku. Także pewnie będę starał się celować w recenzję, no jakoś pewnie jutro. Poza tym, słuchajcie, mam wrażenie, że już jest luz. Co prawda dostałem jeszcze od PlayOn Polska jedną bardzo fantastyczną grę, mianowicie Smurfy 2 Więzień Zielonego Kamienia. Chciałem z Oliwierem pograć, ale Oliwier mnie obśmiał, jak mu pokazałem jaką grę. Ja mówię, Oliwier, przecież od 7 lat ty masz 9, możesz grać. On, tata. No jak ktoś już gra w Fortnite'a i tam w jakieś inne cuda, to już Smurfy go nie bardzo, więc pewnie tata będzie sam grał w Smurfy. Aczkolwiek brakuje mi właśnie, to zauważyłem też na polskim YouTubie, brakuje recenzji gier takich dla dzieciaków, takich właśnie, że rodzic nie wie, czy to kupić, czy tamto, bo nikt w takie gry nie gra. Raczej te gry są pomijane, szczególnie Smurfy. Ja bardzo lubię Smurfy, za dzieciaka je uwielbiałem i do dzisiaj mam dużą słabość do Smurfów, szczególnie tych najbardziej tych kreskówkowych, ale te takie 3D też są w porządku. Natomiast nie podobały mi się te Smurfy z aktorami, co były tam. To nie było według mnie za dobre. Ale ogólnie mam dosyć dużą słabość. Także słuchajcie, no sprawa wygląda tak, że w tym tygodniu Call of Duty, jeżeli uda mi się, to sobie śmignę te Smurfy. Pewnie to nie jest długa gra. I poza tym już jest czas taki, można powiedzieć, kiedy już można się zająć innymi projektami. To jest bardzo dobry czas, bo mam dużo rzeczy do zrobienia fajnych, dużo pomysłów. Mam, słuchajcie, krapy. Tak naprawdę jeden krap mam skończony. Mam Mortal Kombat Special Forces do ogrania, których może jak uda mi się wszystkiego skrobać w tym tygodniu, zacznę sobie już w to grać. Mam jeszcze mam jeszcze King Konga na PlayStation 5, czyli ostatni, największy krab tego roku. Też mam oryginalny, kupiłem. 2 kopie były tylko na Allegro, jedna jest moja. Także też będę robił z tego sobie krapa. Także będę sobie jakoś już robił te projekty, które powiedzmy nie są recenzjami, bo już mamy teraz czas troszkę takiego wyhamowania, jeżeli chodzi o premierę. Bo już tak jeszcze zerknę, ale tak, jest już spokój, jest już luz, także można się spokojnie tym zająć. Także liczę, że będziecie zadowoleni z kolejnych projektów. Widziałem, że ostatni odcinek mojego Pogadajmy o FPS-ach również Wam się spodobał i widzę, że jest sens nagrywać to dalej, więc pewnie też się to w przyszłości pojawi. Jeszcze będzie jedna recenzja gry. To będzie gra dość spotykana, bo będzie to darmowa gra MMORPG, rzeczy, których nigdy tak naprawdę na kanale nie robiłem ani razu, ale pojawi się też taka recenzja takiej gry darmowej i pewnie też się w tym tygodniu wrzucę, bo w zasadzie mam już ją rozpisaną, mam zgrane gameplaye, także tylko zgrać i zmontować. No, na pewno będą dalej oczywiście robione podcasty. Mieliśmy się spotkać w piątek z Bartem, ale nam się nie udało, bo mi coś wypadło i mam nadzieję, że jakoś może w tym tygodniu uda nam się z Bartem zgadać, żeby nagrać kolejny podcast. Także pomimo tego, że jakby jest niby luźniejszy już czas, nadal widzę, że mam dosyć dużo roboty, ale będą się kolejne filmy oczywiście pojawiały już z takich bardziej niszowych serii, jak na przykład Zagrajmy w Krapa i inne. No i recenzje po latach. Do tego chcę wrócić. Wreszcie chcę zasiąść sobie do jakiejś gry na Nintendo 64, na spokojnie sobie ją ograć i zrobić dla Was właśnie recenzję po latach. Tego mi właśnie brakuje, bo już w to Nintendo to już mam chęć zagrać od kilku miesięcy i nie mogę, bo nie mam kiedy. Dobra, 29 minut. Chryste Panie! Co on nagrywa takie gnioty długie? Dobra, to tyle. Nie tyle. Jeszcze nie. Jeszcze kącik filmowy na koniec, bo zapomniałem o tym. Kilka fajnych filmów obejrzałem w ostatnim czasie i chciałbym się z Wami nimi podzielić. Pierwszy to serial, który się nazywa Ciała. Jest on dostępny na Netflixie i jeżeli podobał Wam się serial Dark, tylko ten bez ostatniego sezonu, który już nie wiadomo co tam się działo, tylko te pierwsze sezony, no to Ciała jest dla Was. Mamy 3 okresy czasowe,
w których w każdym z tych okresów czasowych znajdują ciało i one są ze sobą powiązane. Także mamy taką wiktoriańską Anglię, czasy przed II wojny światowej, teraźniejszość i przyszłość. I te wszystkie czasy są ze sobą powiązane. Bardzo fajny serial, bardzo dobrze mi się to oglądało. Widzę, że oceny też są całkiem niezłe, także polecam obejrzeć, bo naprawdę film spoko. Drugim filmem, który ostatnio łyknąłem, to Zabójca z Fassbenderem. Poczekajcie, ja sobie tu zobaczę, czy ja dobrze go wymawiam, typa imię. Fassbender, on się nazywa? W każdym razie film jest Davida Finchera, twórcy między innymi Fight Cluba. No, Michael Fassbender. Temat jest niezły, bo opowiada o zabójcy, natomiast trochę wydaje mi się, że ten film troszkę... Znaczy on jest dobry, ale ja bym trochę bardziej skupił się na tym, że ten koleś, ten zabójca jest naprawdę niesamowitym mistrzem i pokazał to, nie? Bo tutaj przez pół godziny koleś mówi, jaki on jest w ogóle niesamowity, w ogóle jest super ekstra pro i pierwszą jego robotę, jaką widzimy w filmie, to ją już spieprzył, także nie wiem. Wolałem, żeby to było coś właśnie w stylu Hitmana, tak? Znaczy nie filmu Hitmana, tylko samej idei Hitmana, żeby pokazać, że on jest naprawdę jakimś super ekstra wymiataczem, jak wykonuje te swoje roboty, no i któraś robota mu się nie udała. A my jako widzowie wiemy tylko z opowieści dziwnej treści z plecaka pana Tiktaka, że on jest super ekstra i to jest któraś tam robota, która mu nie wyszła. Tylko że my widzimy, że jest to pierwsza robota, którą wykonuje na naszych oczach i mu nie wyszło. Ale ogólnie film jest spoko. Polecam, bardzo fajnie się to ogląda. Nie jest to film akcji, też warto dodać, że to nie jest taki typowy film akcji, tylko jest taki bardziej stonowany. No jest to typowy film Davida Finchera. Jak oglądaliście Fight Club, to wiecie, że on lubi takie filmy robić takie mroczne, brudne i ten film dokładnie taki jest. Właśnie jeżeli chodzi o samą stylistykę obrazu, bardzo mi przypominał Fight Club, ale polecam. Bardzo fajny film na wieczór z żoną, dziewczyną do obejrzenia. No i chyba to wszystko, co obejrzałem wszystko w tym, co obejrzałem w tym tygodniu. Dobra, 32 minuty, Chryste Panie, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.